Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Francji, o wyroku na Marine Le Pen, która najprawdopodobniej nie będzie mogła wystartować w przyszłych wyborach prezydenckich, które miała ogromne szanse wygrać. Co nam to mówi o współczesnej demokracji? Jakie przestępstwa popełniła Marine Le Pen? Co to znaczy dla francuskiej polityki i w ogóle dla europejskiej polityki? O tym porozmawiam za chwilę. Najpierw podziękuję wszystkim patronom. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To dzięki Wam ten program jest niezależny. Dzięki Wam on istnieje i mogę przeprowadzać moje rozmowy 5 razy w tygodniu. Przy okazji przypomnę, że też od poniedziałku do piątku możecie Państwo słuchać Układu Porannego, gdzie są codziennie publikujemy 6 pogłębionych analiz dotyczących tego, co działo się poprzedniego dnia. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zostać współtwórcą Układu Otwartego, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Możecie dołączyć do tego fantastycznego grona. Tyle zapowiedzi, a teraz łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. O Anda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Kacper Kita, Nowy Ład, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, miło mi znowu gościć na Układzie Otwartym. A nam i mnie miło Ciebie tutaj widzieć. Kacprze, założyłem i proszę Państwa, założyłem dzisiaj specjalnie taką koszulkę z takim drzeworytem dosyć słynnym XIX-wiecznego artysty japońskiego. To się nazywa Wielka Fala w Kanagawa. Ta wielka fala zmiotła 3 łodzie dawno, dawno temu. No i teraz ta wielka fala we Francji prawdopodobnie zmiecie Marine Le Pen. Zanim zapytam Cię o wszystkie szczegóły, powiedz, co to jest za fala? Co za fala Twoim zdaniem może zmieść tę dosyć legendarną postać i kontrowersyjną francuskiej polityki? Tak, no to ciekawe, że akurat taki obraz, drzeworyt wziąłeś, bo rzeczywiście wydaje się, że taka wielka fala ma miejsce. Skądinąd byłem niedawno, jest cały czas do końca czerwca w Krakowie wystawa takich właśnie podobnych drzeworytów innego japońskiego artysty Utamaro, więc jeżeli kogoś interesuje, to polecam, bardzo fajne, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ale przechodząc do wielkiej fali, no Marine Le Pen została przez sąd paryski uznana za winną defraudacji środków publicznych z Parlamentu Europejskiego, no i w związku z tym ma póki co nieprawomocnie, jako że to sąd pierwszej instancji, 4 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu i 2 lata ograniczenia wolności z bransoletką na nodze, a przede wszystkim, to jest kluczowe, ma 5 lat wykluczenia z wyborów, pozbawienia biernego prawa wyborczego, także 100 000 euro kary. No i to oczywiście oznacza, że no to jest tak, jakby w Polsce ktoś wykluczył z wyborów Tuska albo Kaczyńskiego, tak? To jest polityk, która przez ostatnie kilkanaście lat była absolutnie czołową postacią w każdych kolejnych wyborach. No i co więcej, w każdych kolejnych wyborach z jednej strony przegrywała, a z drugiej strony za każdym razem przegrywała niżej. Więc z jednej strony wielu ją uważało, że na koniec dnia ona i tak zawsze przegra, z drugiej strony w każdych kolejnych wyborach była bliżej tego, żeby zwyciężyć. No i w tych kolejnych, no, praktycznie pewne jest, że wszystkie sondaże do tej pory pokazywały, że wygrałaby pierwszą turę ze sporą przewagą, no i oczywiście w drugiej byłoby
byłoby zapewne blisko, w zależności od badania. Ona mogłaby mieć, tych badań co dotyczących drugiej tury też nie ma dużo, no ale zazwyczaj miała coś w okolicach 50, 51, 53 czasem procent, czasem 49, więc bardzo blisko. No i była niewątpliwie tą kandydatką, która na pewno weszłaby do drugiej tury, a rywalizacja miała się toczyć o to, kto z nią w tej drugiej turze powalczy z centrum lub lewicy. No i w tej sytuacji wracamy trochę do punktu wyjścia, to znaczy w tych wyborach prezydenckich we Francji dalej oczywiście kandydat Zjednoczenia Narodowego będzie prawdopodobnie na pierwszym miejscu, ale już nie jest to takie proste, co się wydarzy przez te kolejne 2 lata do wyborów prezydenckich. Nie jest też oczywiste, co się wydarzy wcześniej, ponieważ za kilka miesięcy może być ponownie konstytucyjnie możliwe rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego. No i pytanie, czy Le Pen się w tych okolicznościach by na to zdecydowała. Więc mamy polityczne trzęsienie ziemi, szefowa opozycji i kandydatka numer 1 w wyborach, także przewodnicząca, no nieformalna, ale faktyczna przywódczyni największej siły we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, we francuskim Sejmie, mówiąc po naszemu, wykluczona z wyborów, dla niej, dla jej zwolenników wielki skandal i jak to się wyraził Jordan Bardella, polityczna egzekucja. Ona powiedziała, że nie ma wątpliwości, że ten wyrok jest polityczny, że jest atakowana za to, że broni Francuzów i tak dalej. Z drugiej strony jej przeciwnicy zazwyczaj mówią, że niezawisły sąd orzekł, a Marine Le Pen jest właśnie winna defraudacji pieniędzy z Parlamentu Europejskiego, wobec czego ten wyrok jej się po prostu należy. To dodajmy jeszcze, że ta sprawa wywołuje tak olbrzymie emocje, dlatego że Marine Le Pen nie była tylko politykiem, który, no tak jak mówisz, Tusk i Kaczyński rządził raz jeden, raz drugi, prawda? To i tak byłoby, gdyby była takim politykiem, to też byłaby olbrzymia kontrowersja, ale ona była politykiem poza mainstreamowym, takim politykiem wyklętym we Francji, który zawsze był spychany na margines. I teraz po raz pierwszy, po wielu, wielu latach, no bo najpierw była Marine Le Pen, ale wcześniej rządził jej jeszcze bardziej kontrowersyjny ojciec, nie rządził tą partią, jeszcze bardziej kontrowersyjny ojciec i to od lat ta partia istniała na francuskiej scenie politycznej, ale od lat była, tak powiem, nieakceptowana przez mainstream. No i teraz po wielu, wielu latach ta partia ma szansę przejąć władzę we Francji. No i kiedy do tego dochodzi, zapada taki wyrok. No i oczywiście wszyscy sobie zadają pytanie, czy to jest wyrok polityczny, czy to jest wyrok rzeczywiście taki, jak powinien zapaść. Więc może teraz poproszę, żebyś wyjaśnił, za co została skazana, czy ona rzeczywiście popełniła te zarzucane czyny, a potem porozmawiamy o tym, czy ta kara jest adekwatna do popełnionych win. Tylko najpierw wyjaśnij, co to są za winy. Jasne. No tak, niewątpliwie Front Narodowy, czy dzisiaj Zjednoczenie Narodowe jest partią, która, no właśnie, to jest ta oczywiście fundamentalna różnica, nigdy nie rządziła, natomiast w każdych kolejnych, natomiast od dekad jest czołową siłą polityczną we Francji, a o ile za czasów ojca, no to byli w stanie zdobyć 15, 16, maksymalnie miał 17% głosów w wyborach, no to Marine Le Pen już weszła na poziom 30 kilku i na poziom bycia po prostu siłą numer 1 we francuskiej polityce, stąd coraz trudniej było ją blokować. W zeszłym roku zresztą pierwszy raz powstał rząd, rząd Michela Barniera, który miał być oparty częściowo na dogadaniu się z Marine Le Pen co do tego, żeby ona go nie obalała. Ten układ co prawda Macronowi nie wyszedł, ponieważ nie porozumieli się co do budżetu i ona go owszem obaliła, ale to jest dobry przykład tego, że Le Pen stopniowo wychodziła z izolacji, tak? Także obecny gabinet François Bayrou już jej nie izoluje, ponieważ wręcz ona była pierwszym politykiem, z którym on się spotkał
kiedy został premierem, właśnie powołując się na to, że no przecież jest szefową największej siły w parlamencie. To jest bardzo duża różnica, ponieważ przez lata i stąd też częściowo wzięła się ta sprawa. Front Narodowy był partią, która miała to poparcie kilkunastu procent, ale nie było go w ogóle we francuskim parlamencie, ponieważ ordynacja wyborcza, jednomandatowe okręgi wyborcze z dwoma turami było tak skonstruowane, ja to oczywiście wszystko opisuję w swojej książce, jeżeli kogoś to interesuje szerzej, saga rodu Le Penów, do niej odsyłam. No, po prostu nie mieli posłów, bo w drugich turach wszyscy od centroprawicy po lewicę się przeciwko nim, głosowali przeciwko nim w imię zatrzymania nacjonalizmu, zatrzymania skrajnej prawicy i tak dalej. Natomiast w Parlamencie Europejskim byli regularnie od 1984 roku zawsze, ponieważ w Parlamencie Europejskim z definicji jest ordynacja proporcjonalna, na próg 5% zawsze przekraczali. No i w latach 2004-16, tego dotyczył proces, Front Narodowy najpierw ojca, potem córki, to znaczy gdyby ojciec żył, to też byłby, i gdyby był w dobrym stanie zdrowia, on też był w tym procesie oskarżony, najpierw został wyłączony ze względu na już swój bardzo kiepski stan zdrowia, no potem po prostu umarł. Też byłby zapewne skazany, gdyby był w normalnym stanie zdrowia, ponieważ sprawa dotyczyła tego, że Front Narodowy po prostu miał, no i to w zasadzie nie ulega wątpliwości, co się działo co do faktów. Nawet Le Pen mówi, że nie spierają się co do faktów, tylko tego, jak je zakwalifikować, że po prostu zatrudniał jako asystentów europosłów Frontu Narodowego ludzi, którzy no, na przykład byli działaczami partyjnymi, lokalnymi, albo na przykład w sprawie sama Marine Le Pen zatrudniła swojego ochroniarza, czy zatrudniła swoją szefową gabinetu jako asystentkę europosła. No i Parlament Europejski uznał, że jest to nadużycie jego reguł, że jest to wyprowadzanie tych pieniędzy, które europosłowie mają na swoich współpracowników, a lepeniści się bronią, że europoseł jest wybrany w wyborach przez wyborców i może kogokolwiek zatrudnić jako swojego asystenta, powierzyć mu dowolne zadania i że nie da się tak łatwo rozgraniczyć, kiedy praca jest dla Parlamentu Europejskiego, a kiedy praca jest dla polityka. No Czyli wydał te pieniądze, jeszcze doprecyzujmy. Pieniądze Zgromadzenie Narodowe otrzymało, czy Front Narodowy otrzymywał od Europarlamentu za to dla pracy, na obsługę europosłów wybranych w wyborach, a wydawał je nie na obsługę europosłów, tylko na obsługę swoich partyjnych działaczy w swoich strukturach, prawda? No i to jest niezgodne z regułami Parlamentu Europejskiego, to jest na pewno złamanie zasad. No pytanie, czy to jest takie duże przestępstwo, no bo te pieniądze nie zostały ukradzione, czy jakby, no to już jest ocena, czy to jest kradzież, czy nie, ale w każdym razie nie zostały przywłaszczone prywatnie przez Marine Le Pen, czy innego działacza, tylko w inny sposób wydane, niezgodny na pewno z przeznaczeniem. Tak, no Le Pen oczywiście się broni, ona to nazywa nieporozumieniem administracyjnym, twierdzi, że ona jako europoseł była jakby obsługiwana przez swoich współpracowników, którzy po prostu na przykład właśnie przez swoją szefową gabinetu. Natomiast Parlament Europejski uważa oczywiście inaczej i także jak widzimy inaczej uznała prokuratura i sąd, którzy z jednej strony sąd stwierdził, że nie doszło do przywłaszczenia tych środków, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony, że no było to po prostu wydanie ich w sposób niezgodny z prawem i w związku z tym uznał, że Le Pen nie powinna sprawować urzędów publicznych przez kolejne 5 lat. No i ta sprawa oczywiście dzieli Francuzów, no i jak widzimy po pierwszych badaniach po linii partyjnej tak naprawdę, tak? Pierwszy sondaż dla Le Figaro, 46% uważa, że Marine Le Pen została potraktowana bardziej surowo ze względów politycznych, no i są to przede wszystkim jej zwolennicy oraz większość zwolenników golistowskiej centroprawicy, a z kolei wyraźna większość, 80% wyborców lewicy, 70%
50% wyborców Macrona i łącznie 54% Francuzów ankietowanych, że została potraktowana tak samo, jak byłby potraktowany ktoś inny. No i w tym sensie po prostu jest to dość zabawne, no ale pokazuje tę epokę, w której żyjemy, że po prostu polaryzacja i ci, którym politycznie bliżej do Marine Le Pen uważają, że została potraktowana źle przez sąd, a jej przeciwnicy uważają, że ukradła. Tak? I ten sam fakt jest różnie oceniany w zależności od tego, co kto na jej temat uważa. To skąd my to znamy? Nie jest to coś dla nas zupełnie niezrozumiałego, co nie znaczy dobrego. Ale jeszcze chciałbym cię zapytać o to, jak to bywało w przeszłości, bo przecież skandali związanych z politykami, takimi czołowymi politykami we Francji, sprawującymi bardzo wysokie funkcje, było sporo i były bardzo głośne. Jak w innych przypadkach politycy byli traktowani? Tak, mieliśmy sporo takich różnych historii. Są chociażby, najbardziej znane w ostatnich latach są boje sądowe Nicolasa Sarkozy'ego, byłego prezydenta, który też obecnie został uznany winny, tylko on, korupcji i także nie mógłby się ubiegać o stanowiska publiczne, przy czym on i tak już po swojej porażce wyborczej w 2016 roku w prawyborach republikanów i tak już raczej urząd by się nie ubiegał, ale w tej chwili grozi mu realnie po prostu pozbawienie wolności na podobnych zasadach, co teraz Le Pen, czyli zapewne coś w rodzaju aresztu domowego właśnie z tą bransoletką na nodze. W przypadku takich przestępstw finansowo-politycznych ze względu na przepełnienie więzień zazwyczaj tego typu decyzje są orzekane, a nie normalne wysłanie do więzienia. Mieliśmy także w sumie trochę bardziej podobną wiele lat temu sprawę tak zwanych fałszywych miejsc pracy w merostwie Paryża kierowanym przez Jacques'a Chiraca, wówczas mera, byłego premiera, późniejszego prezydenta Francji, który właśnie miał tworzyć fikcyjne etaty i zatrudniać na nich działaczy partyjnych. No i za nią został później Chirac po latach skazany, ale już po tym, jak był prezydentem. Z kolei jego bliski współpracownik Alain Juppé, który też miał ambicje prezydenckie, został skazany i on też został wykluczony, czy został pozbawiony miernych praw wyborczych, przez co musiał zrezygnować z bycia merem Bordeaux, czyli burmistrzem jednego z największych miast. Co prawda tam to była dość zabawna sytuacja, ponieważ sąd apelacyjny skrócił mu ten czas do roku, więc on po prostu po tym, jak musiał zrezygnować z bycia merem, jego zastępca wygrał przyspieszone wybory po roku, ten zastępca się podał do dymisji i Juppé wrócił. Natomiast to jest, więc tego typu historii jest sporo. Jest oczywiście 2017 rok, głośna sprawa François Fillona, czyli byłego premiera, kandydata także centroprawicy wówczas na prezydenta, tego, który zresztą wygrał ze wspomnianym przeze mnie Sarkozym prawybory wewnętrzne i który został oskarżony w trakcie kampanii wyborczej o to, że zatrudniał po prostu swoją rodzinę jako asystentów, i ta sprawa, w tym swoją żonę, swoje dzieci. Niektórzy się śmiali, że Fillon jako przykładny konserwatysta tak bardzo kochał swoją rodzinę, że chciał jej pomóc, ale poważnie mówiąc oczywiście to był dla niego poważny cios, ponieważ stał się pierwszym kandydatem golistów, który nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich od 58 roku. Więc ale jemu nie zabroniono, tylko nie wszedł po prostu, bo przegrał, tak? Ale potem, w sensie potem już, jak po prostu ten proces miał miejsce już po wyborach, więc on ostatecznie dostał wyrok więzienia, też takiego ograniczenia tak naprawdę wolności. I również zakazu startowania w wyborach, czyli pełnienia funkcji publicznych. Tak. Czyli można powiedzieć... Z tym, że właśnie to różnica jest taka, że on i tak już by w tych wyborach nie startował, ponieważ był politycznie skończony. W przypadku Marine Le Pen ona, wszyscy wiedzą, ona to oficjalnie mówiła, wszyscy wiedzą, że ona by w tych wyborach wystartowała. Ale można powiedzieć, że tego typu wyroki na wysokich
wysokich rangą polityków francuskich w przeszłości zapadały. Tak, takie wybory rzeczywiście, Wyroki. takie wyroki, przepraszam, takie wyroki rzeczywiście zapadały. Natomiast to, co jest tutaj istotne, no to jest też to, że lepeniści się bronią, że ta sprawa jest mniej, powiedzmy, ewidentna, no i że ten poziom wyroku jest nieproporcjonalny, no także porównują to ze sprawą europosłów Ruchu Demokratycznego, partii obecnego premiera François Bayrou, którzy także byli oskarżeni w bardzo podobnej sprawie o asystentów europosłów i gdzie oni dostali wyroki wyroki w zawieszeniu po prostu, tak? I także to wykluczenie zostało, to pozbawienie praw wyborczych było w zawieszeniu. Natomiast no, z drugiej strony w tamtej sprawie był nieco, no po prostu ten proceder, powiedzmy, trwał nieco krócej, więc też łączna kwota była mniejsza. No i więc też jest ten argument w drugą stronę. No na pewno nie było wcześniej sytuacji, w której ktoś byłby wykluczony z wyborów, czołowy polityk, zanim wystartował, tak? To jest ta różnica, że Chirac czy Sarkozy, oni zostali tymi prezydentami, a potem po latach sądy ich ukarały. Natomiast no, Chiraca też w ogóle na głębokiej emeryturze. Tutaj mamy pierwszy raz sytuację, że czołowy polityk zostaje wykluczony, w tym no, Fillon też, on był bardzo blisko, to jest w ogóle ciekawe, ponieważ on wtedy o 1,5 punktu procentowego przegrał właśnie z Le Pen wejście do drugiej tury. Wtedy pierwszy raz narodowa prawica lepenistowska przeskoczyła prawicę golistowską, właśnie między innymi przez tę aferę. Fillon zresztą dostał przez to poniekąd się zapisał w historii, a później dzisiaj widzimy, że no, w podobny sposób Le Pen została ukarana. Ona by oczywiście powiedziała, że no, ona zatrudniała swoich współpracowników, a nie swoją rodzinę, więc to jest co innego, ale to jest też ciekawe, ponieważ na części centroprawicy pojawiły się głosy, że zobaczcie, Fillon został źle potraktowany przez system i teraz Le Pen spotkało to samo, więc paradoksalnie niektórzy ze środowiska Fillona teraz na nią patrzą z większą sympatią, chociaż wtedy poparł Fillon Macrona przeciwko Le Pen w drugiej turze. No i oczywiście to jest wielka debata, rozpoczęła się we Francji i pewnie nie tylko we Francji, no bo my też o tym rozmawiamy, wielka debata, czy to jest fala polityki obrony systemu, który nie chce zostać obalony. Tak, tutaj może jeszcze jeden wątek wrzucę. To, co budzi duże kontrowersje, to jest także to, że Le Pen została wykluczona już po wyroku sądu pierwszej instancji. I w tym sensie to jest pewna też nowa dana, której nie było wcześniej w przypadku tych, których wymieniłem, ponieważ no, tutaj ona też nie ma, czy ma niewielkie szanse na to, żeby apelacja została rozstrzygnięta przed wyborami prezydenckimi za 2 lata, a z drugiej strony no, sąd zdecydował, żeby tę karę, nie karę pozbawienia wolności, ale karę wykluczenia z wyborów uznać, jakby wprowadzić w życie od razu. No i także budzi kontrowersję to, że ustawa w tej sprawie została uznana za konstytucyjną 3 dni przed tym wyrokiem przez Radę Konstytucyjną, no, na czele której stoi Richard Ferrand, czyli no, człowiek, który jeszcze 4 miesiące temu był politykiem partii Macrona, był przez 30 ponad lat działaczem partii socjalistycznej, potem między innymi przewodniczącym parlamentu z ramienia Macrona, więc no, po prostu był politykiem i został przez Macrona zrobiony tym prezesem Rady Konstytucyjnej. Zresztą no, podobnie wcześniejszy prezes Rady Konstytucyjnej Laurent Fabius no, przeskoczył na to stanowisko wprost z bycia ministrem spraw zagranicznych, więc jest to pewna tradycja.
Z drugiej strony, no, oczywiście oni powiedzą, że no taka jest ustawa i co więcej, że sama Le Pen, jest wyciągany jej taki filmik, jak ona kilkanaście lat temu mówi, że że ona nie ma nic przeciwko, żeby politycy, którzy tworzą fikcyjne miejsca pracy, byli wykluczani z udziału no byli pozbawiani biernych praw wyborczych, więc to też oczywiście można obrócić przeciwko niej, chociaż ona sama nie była posłem, kiedy tamta ustawa była, której to dotyczy, była głosowana. No, tu mamy rzeczywiście bardzo poważny dylemat, no bo z jednej strony, kiedy się patrzy tak z zewnątrz, daleko, no to wygląda na to, że system się broni, tak? Sądy podejmują polityczne decyzje. Niedawno podobną historię mieliśmy w Rumunii z jeszcze bardziej kontrowersyjnym politykiem, a z drugiej strony no ewidentnie zostało popełnione przestępstwo, prawo zostało złamane. Ciekaw jestem, czy są we Francji prawnicze autorytety, które nie są zaangażowane emocjonalnie, politycznie po jednej ze stron, które jakby zabierają głos w tej sprawie. I nie wiem, czy zetknąłeś się już z czymś, z takimi głosami i co ci ludzie, którzy nie są lepenistami albo antylepenistami, mówią na ten temat? Takich głosów nie ma wiele, natomiast pojawiają się, no i tutaj też generalnie prawnicy są podzieleni, tak? Z jednej strony są oczywiście ci, którzy mówią, że Le Pen że no, przestępstwo zostało popełnione, ona nie powinna, że ona jest równość wobec prawa i tak dalej, ale są także ale jest też na przykład znany no, przez 10 lat sekretarz Rady Konstytucyjnej Jean-Henri Schöttl, który w tekście dla Le Figaro jeszcze przed tym wyrokiem, ale po decyzji Rady Konstytucyjnej, w której wiele lat pracował, pisał, że zgodnie z tymi wytycznymi sąd powinien uznać, nawet jeżeli uzna winę za Marine Le Pen i to zapewne zrobi, to nie powinien jej wykluczać z wyborów od razu, tylko zostawić to sądowi apelacyjnemu. Ze względu na możliwość odwołania się, ze względu na proporcjonalność kary i także ze względu na porządek publiczny, tak, że sytuacja, w której sąd jednej instancji wyklucza szefową opozycji z wyborów, jest czymś, co nadmiernie uderzy w zaufanie Francuzów do wymiaru sprawiedliwości. A ta sprawa nie jest dostatecznie, jakby tak mówiąc kolokwialnie, gruba, żeby było to niezbędne, także ze względu na to, że zasadniczo to, żeby kara była orzeczona już po jednej instancji, bierze się z tego, żeby, i tak też to sąd uzasadnił, żeby nie było recydywy, żeby Le Pen nie robiła znowu tego samego, że no, politycznie wydaje się mało prawdopodobne, żeby robiła znowu to samo i dlatego, że teraz wszyscy patrzą na to, co robi i dlatego, że no, po prostu jej sytuacja finansowa jest dzisiaj znacznie lepsza, no bo już dzisiaj weszło do Parlamentu Krajowego, dzisiaj odbudowała poparcie swojej partii i tak dalej. Czy to wyklucza Marine Le Pen z życia politycznego? Przecież chyba, czy to wykluczenie, czy nie zakaz pełnienia funkcji publicznych dotyczy jakich stanowisk? Czy może dalej być członkinią parlamentu, czy może pełnić inne funkcje w państwie? Tak, tutaj oczywiście w zależności od stanowiska odpowiedź będzie różna. Znaczy ona przede wszystkim nie może w tej chwili startować w nowych wyborach, ale ten wyrok nie przekreślił jej mandatu parlamentarnego, to znaczy ona po prostu cały czas jest posłem. Cały czas w związku z tym będzie, mimo tego wyroku, tego miecza Damoklesa, który nad nią wisi, szefową klubu poselskiego, szefową największego klubu poselskiego. I szefową partii. Szefową partii ona formalnie nie jest. Szefem partii formalnie jest Bardella, ale ona jest członkiem zarządu i wszyscy wiedzą, że ona jest faktycznym członkiem partii. Tak? Ona mu to pro forma oddała kilka lat temu. No dobrze, a czy jeżeli przedstawiciel Zgromadzenia Narodowego wygra wybory prezydenckie i będzie powoływał rząd, to czy Marine Le Pen może zostać premierem? Tak. Tak, może.
Premier to nie jest stanowisko wybieralne w wyborach, tylko mianowane przez prezydenta. Natomiast jeszcze kończąc poprzedni wątek, natomiast to jest też taka ciekawa sytuacja, znaczy ona w tej chwili jest posłem, ale już w kolejnych wyborach, o ile ten wyrok nie będzie anulowany przez sąd wyższej instancji, nie będzie mogła startować. To znaczy to też jest taka śmieszna sytuacja, ponieważ do tej pory wydawało się, że Le Pen będzie miała interes w tym, żeby skrócić kadencję tego parlamentu ze względów politycznych, natomiast teraz skrócenie go ze względów politycznych oznaczałoby, że ona sama nie mogłaby być dłużej posłem. Ona co prawda zapowiadała jeszcze przed tym wyrokiem, że to jej nie powstrzyma, jeżeli będzie chciała to obalić rząd i dążyć do rozwiązania parlamentu, to zrobi, niezależnie od tego, no ale faktem jest, że jest w tej chwili w takiej zabawnej sytuacji, że może być teraz posłem, ale w kolejnych wyborach w ciągu tych najbliższych 5 lat, także lokalnych na przykład, bo ona jest równocześnie radną regionu, nie będzie mogła wystartować. Ale jeżeli jej kandydat, czyli zapewne Bardella, zostałby prezydentem, to wtedy jak najbardziej będzie mogła być mianowana premierem, ministrem, więc ponieważ to jest stanowisko wykonawcze. Czyli ta fala, do której znowu się odniosę, zmiotła jej szansę na start w wyborach prezydenckich i objęcie funkcji prezydenta najprawdopodobniej, ale nie zmiotła jej ze sceny politycznej. Przecież ona może jeszcze odgrywać dużą rolę i rozumiem, że jak skończy się te 5 lat, to będą następne wybory, a Marine Le Pen jest w takim wieku, że będzie miała 62, 3 lata wtedy, kiedy będą kolejne wybory i spokojnie może jeszcze startować. Tak, jak najbardziej. Jeżeli myślę, że tak naprawdę, jeżeli Bardella wygra, no to siłą rzeczy ona będzie rządzić. Jeżeli przegra, no to wtedy będzie mogła po tych 5 latach powiedzieć, że no to Jordan jeszcze był za młody. Trzeba jeszcze raz spróbować, tak? Starych rozwiązań, więc w tym sensie jej kariera się nie kończy. Ona jest przecież z tak politycznej rodziny, jak to możliwe, w tym sensie, że no jej ojciec, który założył Front Narodowy, ona od bycia małą dziewczynką jakby żyje z polityką i także odkąd skończyła 30 lat, przeszła do zaangażowania politycznego po studiach prawniczych i potem jak kilka lat próbowała kariery prawniczej, to jednak potem pogodziła się, jak sama mówiła, że wirus polityczny skłonił ją, żeby i tak poświęcić się polityce. Złośliwi by powiedzieli, że nie szło jej dostatecznie dobrze jako prawnikowi i tak było prościej. W tak zwanej rodzinnej firmie dostać stanowisko, no ale faktem jest, że polityczny sukces odniosła, ponieważ rodzinna firma się rozwinęła bardziej pod jej przewodnictwem niż pod ojcem i w związku z tym ona też to powiedziała w pierwszym wywiadzie po wyroku, że 30 lat bije się, prawda, z systemem, bije się z niesprawiedliwością, nie przestanie, że miliony Francuzów ją ufają, że miliony Francuzów są, tak jak ona, oburzone tym politycznym wyrokiem i jaką legitymizację będzie miał prezydent wybrany w wyborach, w których kandydatka, która prowadzi w sondażach, nie mogła wziąć udziału. I że ona będzie się dalej biła i tak dalej i w żaden sposób to nie kończy jej zaangażowania politycznego. Czy ta sytuacja paradoksalnie nie wzmocni jej partii, ponieważ jako jej wyborcy przez lata mieli poczucie, że są wykluczani, że nie są dopuszczani do władzy, mimo że stanowią jakby dużą część francuskiego społeczeństwa, a teraz to może jeszcze ich zmobilizować do bardziej aktywnego udziału w kampanii, może przyciągnąć wielu ludzi, którzy mają wątpliwości do tej pory mieli, ale poczują, to jest coś nie tak. Poza tym mogli nie lubić nazwiska Le Pen, bo cała historia, o której, tak, nie powiedziałem tego na początku, napisałeś książkę o sadze rodu Le Pen, którą widzicie Państwo za prawym uchem Kacpra. Polecam ją serdecznie. Że to może paradoksalnie pomóc temu drugiemu Bardelli, jeśli wystartuje. Ona może przecież prowadzić kampanię razem z nim i ich pozycja może się jeszcze wzmocnić. Czy uważasz, że jednak to może im zaszkodzić?
Różnie może być. To, co jest, no natomiast nie wydaje mi się oczywiste, żeby to wzmocniło kandydata alternatywnego, Jordana Bardella. To będzie oczywiście wielki test dla niego, ponieważ on ma niecałe 30 lat, o nim poświęcił mu cały rozdział w książce, jeżeli kogoś jego postać interesuje. I on z jednej strony jest młody, on no tak jak tego typu politycy w Polsce jest, prawda, aktywny na TikToku, zbiera popularność wśród młodzieży i tak dalej. Oni się z zasady mieli mają uzupełniać z Marine Le Pen jako właśnie przedstawiciel różnych pokoleń. Także on jako ktoś, kto urodził się w Saint-Denis, czyli tej powiedzmy najbardziej doświadczonej islamem częścią pod paryskich przedmieść. Taka jest cała ta narracja wokół niego, jako dziecko włoskich imigrantów, ale takich właśnie zasymilowanych do Francji i tak dalej. Z drugiej strony Bardella no nie będzie miał tego nazwiska i to może oznaczać także oczywiście to, że może mieć nieco mniejszy elektorat negatywny, ale także pytanie, czy uda mu się zmobilizować w takim samym stopniu tych wyborców, których Le Pen pozyskała przez lata w mniejszych miejscowościach, na wsiach, i w regionach poprzemysłowych, postindustrialnych, dawnych wyborców lewicy, robotników, ponieważ to było jej przez lata jej kluczowe osiągnięcie, że no dzisiaj już w drugiej turze ostatniej 65% robotników na nią głosowało. W bardzo wielu miejscach, gdzie dawniej wygrywali socjaliści czy komuniści, właśnie ona przejęła to poparcie. No i pytanie, czy Bardella będzie w stanie to w pełni uzyskać i na tym froncie będzie atakowany, ponieważ on jest generalnie postrzegany jako mniej ludowy niż Le Pen. On bardziej się uśmiechał do prawicy, także częściowo do wyborców mniej socjalnych, a bardziej wolnorynkowych. On się bardziej przedstawiał jako taki właśnie wyważony w kwestiach gospodarczych, taki pośrodku, a mniej taki solidarystyczny. Z drugiej, także po to, żeby pozyskiwać innego typu wyborców. Z drugiej strony, no, on być może będzie mu łatwiej ze względu na nazwisko do tej pory, ale z trzeciej strony będzie się pojawiała narracja, że jest zbyt młody, że jest niedoświadczony, no bo jest przewodniczącym partii, europosłem, ale prawda, całe życie zaangażowanie polityczne, no i także będzie tutaj kwestia tego, jak mocni będą jego rywale, ponieważ także na pewno rywale na prawicy będą uważali, z konkurencyjnych sił będą uważać, że to jest szansa, ponieważ Le Pen te 35% by na pewno miała, a oni teraz spróbują tego niedoświadczonego Bardellę właśnie przedstawić jako chłopczyka w krótkich spodenkach. Z jednej strony obecny minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau, który ma duże szanse być kandydatem republikanów i on właśnie będzie jako taki konserwatywny lista, ale właśnie, że on jest poważny, on jest panem ministrem, on jest szefem policji, on ma 60 lat, a tutaj jakiś młokos, a z drugiej strony Eric Zemmour, czyli przedstawiciel takiej bardziej ostro narodowo-konserwatywnej partii Reconquista, który także nieco się odbudował w sondażach i wszedł z powrotem na poziom 5-6%. Retailleau miał w ostatnim sondażu 11%, no i oni będą starali się podgryzać Bardellę. Z drugiej strony także lewica, zwłaszcza Jean-Luc Mélenchon, przedstawiciel takiej wyrazistej ostro także w kwestiach socjalnych lewicy, będzie starał się podbierać elektorat robotniczy, licząc na to, że przy Bardelli będzie to łatwiej zrobić. Natomiast zobaczymy, no i tak on będzie i w sondażach, które już były z nim jako kandydatem, a nie z Marine, on miał zazwyczaj 1-2 punkty mniej od niej, no i ale zawsze też wygrywał pierwszą turę, tak? W drugiej turze właśnie miał ciut mniej, więc on cały czas będzie faworytem do tego, żeby zająć pierwsze miejsce w wyborach. Natomiast czy mu ta sprawa pomoże? No, zapewne może bardziej zmobilizować zwolenników, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, jak całą tę sprawę oceniają Francuzi, to te badania i także tego można było się spodziewać, że po prostu jest to oceniane po liniach polaryzacji społecznej i w tym sensie nie sądzę, żeby im to znacząco pomogło. A Emmanuel Macron, jak na tym wszystkim może wyjść? Może jego ugrupowanie może zyskać? Czy nie, jego pozycja się wzmacnia, czy wręcz przeciwnie, jak uważacie? Macron póki co milczy, bo też myślę, że to nie jest dla niego do końca komfortowa sytuacja.
niektórzy wzywają go, żeby ułaskawił Marine Le Pen, ale oczywiście tego nie zrobi, zresztą byłoby to bardzo zabawne dla ich obu i nie byłaby to łatwe do wytłumaczenia wyborcom, ale mówiąc poważnie, problem Macrona jest taki, że jego premier François Bayrou sam dopiero co mierzył się z podobnymi oskarżeniami. On co prawda został uniewinniony, ponieważ on sam nie był europosłem, ale europosłowie partii, której on był szefem, byli oskarżeni, tak jak mówiłem, oni zostali także skazani, ale nie zostali pozbawieni praw wyborczych, chociaż dostali wyroki więzienia i wyroki wykluczenia w zawieszeniu. No i sam Bayrou w tej sprawie nie zabierał głosu. Sugerował, że jeszcze zanim został premierem, że nie należałoby Le Pen wykluczać z wyborów. Także obecny minister sprawiedliwości Darmanin, kiedy zanim został ministrem, mówił o tym, że to byłoby, że on byłby głęboko zszokowany, gdyby Le Pen została wykluczona, że trzeba z nią walczyć przy urnach, a nie na sali sądowej i ją normalnie znowu pokonać w wyborach. No teraz oczywiście tak głosu nie zabierze, bo już tam jest ministrem sprawiedliwości, ale także dla nich, ze względu na to, że sam Bayrou przed podobnymi oskarżeniami dopiero co się bronił, nie jest to do końca komfortowa sytuacja. Macron, myślę, będzie starał się zostać ponad to, jak ktoś go o to zapyta, to powie, że wymiar sprawiedliwości zadziałał i tyle. Nie sądzę, żeby mu to ani pomogło, ani zaszkodziło, natomiast to, co jest kluczowe, no to jest to, że ci wszyscy, którzy liczą na to, że to oni wejdą do drugiej tury obok kandydata Zjednoczenia Narodowego, będą teraz tym bardziej liczyć na to, że im się uda, tak? Że z Bardelą będzie im może nieco łatwiej wygrać, chociaż oczywiście Bardella także to będzie wielki test. Być może uda im się tak zrobić, żeby Le Pen i tak zmobilizowała swoich wyborców, będąc realnie obecna w kampanii, a Bardella być może nie ze wyborców pozyska, chociaż ja osobiście skłaniam się ku tezie, że raczej ze względu na ten wiek i brak doświadczenia iluś wyborców może mieć problem z zagłosowaniem na niego na prezydenta, ale zobaczymy. Podsumowując, ta historia oczywiście jest wstrząsem politycznym. Dzisiaj jest trzęsieniem ziemi politycznym we Francji, ale czy ona zmieni tak długofalowo francuską politykę, czy tak naprawdę nic się nie zmieni? To jest incydent, bardzo poważny incydent, który gdzieś tam zostanie odnotowany na kartach historii, ale tak naprawdę nie wywróci tego systemu politycznego. To, co jest tutaj ciekawe, no to jest to, że pierwszy raz od 1981 roku nie będzie kandydata z nazwiskiem Le Pen w wyborach prezydenckich, więc to będzie duża zmiana. Natomiast nie uważam, żeby sam system polityczny się radykalnie zmienił, ponieważ podstawowe społeczne przyczyny tych podziałów, które mamy dzisiaj głębokich we Francji, po prostu się nie zmieniają, tak? I w tym sensie to, co zbudowała przez lata Marine Le Pen, nie zniknie, tym bardziej, że ona cały czas będzie tą partią z tylniego siedzenia sterować, a 5 lat to nie jest nieskończony okres, to może minąć, tak? To jest jedna kadencja. Więc wydaje mi się, że na pewno lepeniści i część prawicy będą wskazywali tę sytuację jako jeszcze jeden powód, żeby, prawda, z systemem tak zwanym się ostro bić. Z drugiej strony jej przeciwnicy będą mówili, że pokazała, że jest politykiem takim jak wszyscy, który wcale nie jest tym nieskazitelnym obrońcą wartości. Kasper Kita, Nowy Ład, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. To wszystko w Układzie Otwartym. Napiszcie Państwo, co sądzicie. Czy we Francji zadziałało twarde, bezwzględne prawo i tak powinno działać, czy zadziałała polityka? Ciekaw jestem Państwa opinii. Piszcie komentarze, subskrybujcie Układ Otwarty i jeśli uważacie, że
że warto, jeśli słuchacie regularnie Układu Otwartego i uważacie, że warto dołożyć się do tego, żeby ten program istniał, żeby mógł pokrywać swoje koszty wytwarzania tego programu, zachęcam do wspierania na patronite.pl. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.